Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Szanowni Państwo, obchodzimy dzisiaj 77. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego. Ta 77. rocznica przypada w roku, który, chyba mogę tak powiedzieć, został naznaczony wojną, straszną wojną na Ukrainie. To dramatyczne wydarzenie powoduje, że częściej w naszym gronie, w naszej społeczności akademickiej rozmawiamy o naszej przeszłości, teraźniejszości, ale również przyszłości, spoglądając na to, co było i myśląc o tym, co będzie. Każdego roku o tej dacie, 24 maja 1945, pamiętamy, słusznie pamiętamy, jednak powinniśmy pamiętać o tym, że historia życia akademickiego Łodzi sięga głębiej w przeszłość, a jest tak dzięki postaci profesora Theodora Wiewegera, o którym mówimy rzadko i chyba zbyt rzadko. Ja dzisiaj chciałabym troszkę do tej postaci nawiązać, bo dzięki profesorowi Wiewegerowi, rektorowi Wolnej Wszechnicy Polskiej, biologowi, który studiował na Uniwersytecie w Liège i w Brukseli, w 1928 roku powstał oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi. I wtedy zaczęło się tutaj życie akademickie, które trwa już, można powiedzieć, bez mała prawie 100 lat. Uniwersytet Łódzki, powołany tuż po II wojnie światowej dzięki profesorowi Wiewegerowi, jest kontynuatorem tradycji Wszechnicy, Wolnej Wszechnicy Polskiej, przed wojną nazywanej VII Uniwersytetem i, cytuję, kuźnicą postępowej myśli społecznej. Cytując historyka Krzysztofa Baranowskiego, i tu cytat: po zakończeniu działań wojennych rektor Wieweger stanął na czele Komitetu Organizacyjnego Uczelni Państwowej w Łodzi i doprowadził do powstania Uniwersytetu Łódzkiego. Wiadomo, że jeszcze w okresie okupacji pod kierunkiem profesora Senat Wszechnicy działał czynnie, aktywnie, w konspiracji. Członkowie Senatu, charakteryzując później konspiracyjną działalność uczelni, napisali: władze Wolnej Wszechnicy Polskiej pod kierunkiem niestrudzonego rektora Wiewegera brały udział w przygotowaniu zasad reformy szkolnictwa, opracowały szereg memoriałów w sprawie organizacji uniwersytetów, tych uniwersytetów, które wszyscy mieli nadzieję powstaną wrócą po odzyskaniu przez Polskę wytęsknionej niepodległości. Profesorowi Wiewegerowi, dzięki któremu ta akademicka sukcesja mogła mieć miejsce, nie było dane objąć urzędu pierwszego rektora nowej polskiej uczelni. Te plany pokrzyżował tragiczny wypadek samochodowy, o tym wszyscy wiemy. Pan profesor zginął 22 maja 1945 roku. Nie możemy jednak zapominać, że to również jego zasługą jest to, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Jego zasługą są pierwsze wybudowane budynki uniwersytetu. Jego zasługą jest sprowadzenie do Łodzi wspaniałych naukowców z Wilna, Lwowa, Warszawy, i również organizacja słynnego tymczasowego łódzkiego przytuliska dla uczonych w Kotelu Monopol. Naukowców, którzy zaczęli zmieniać krajobraz stolicy Łodzi, ten naukowy, kulturalny, społeczny. Szanowni Państwo, Wysoki Senacie, mamy to wielkie szczęście, że możemy zatem chlubić się dwoma wielkimi naukowcami, którzy stali u zarania Uniwersytetu Łódzkiego.
profesorowi Tadeuszowi Kotarbińskiego nigdy zbyt wiele honorów. Te honory oddajemy regularnie. Reprezentujemy wciąż te same wartości, które wyznawał w swoich dziełach. Staramy się robić dobrą robotę, idziemy w rękę, cytując jego słowa, a nie noga w nogę. Nie stosujemy filozofii, ale filozofię opartą na naszych niezmiennych wartościach, prawda i wolność. Jestem przekonana, że profesor Wiweger szedł przez życie zgodnie z tym samym zestawem zasad, działał niestrudzenie. Rektor niestrudzony, nowoczesny, z wielkim autorytetem to cechy najczęściej wymieniane przy jego nazwisku przez historyków. W związku z dzisiejszym świętem przybliżyliśmy postać pana profesora Wiwegera. Tekst o nim mogą państwo znaleźć na stronie Uniwersytetu Łódzkiego. Jest on już dostępny. Teraz po tych wszystkich 77 latach, czy prawie 100 latach, nasze wartości, a wskazaliśmy je w nowej strategii Uniwersytetu Łódzkiego, którymi są między innymi odwaga, zaangażowanie, szacunek, współpraca, pozwoliły nam stanąć na wysokości zadania, gdy pomocy potrzebowali nasi wschodni sąsiedzi, nasi bracia i siostry z Ukrainy. I jako rektor Uniwersytetu Łódzkiego już w ubiegłych latach z dumą śledziłam ogromne zaangażowanie naszej społeczności akademickiej w trudnych chwilach pandemii. Ta nasza kadencja, nasza wspólna kadencja jest naznaczona od początku trwania właśnie pandemią, a potem wojną. Ale naszą współpracę i zaangażowanie, gdy trzeba było przystosować się do nowych warunków funkcjonowania w tym trudnym czasie, w niezwykle krótkim czasie, myślę o pandemii, a w ostatnich miesiącach pokazaliśmy z kolei, że w obliczu barbarzyńskiej napaści Federacji Rosyjskiej na wolny, suwerenny kraj, kodeks moralny, który stosujemy w praktyce również w obliczu wojny, sprawdza się. I jestem przekonana, że to są wartości, które niesiemy dla kolejnych pokoleń pracowników i studentów, którym je powinniśmy przekazać. Szanowni Państwo, pomoc, jaką niesie społeczność akademicka Uniwersytetu Łódzkiego osobom uciekającym z Ukrainy, jest godna najwyższego szacunku i należą się za to państwu, pracownikom, studentom, doktorantom, absolwentom uczelni, przyjaciołom uczelni ogromne podziękowania. I z tego miejsca serdecznie za to państwu dziękuję. Za tę pracę, za poświęcenie, za państwa ogromne serca. I te podziękowania przekazuję również, bo do tego zostałam zobowiązana, w imieniu naszych ukraińskich przyjaciół. Tuż obok, na osiedlu akademickim, mieszkają rodziny ukraińskich studentów, którzy studiują w Uniwersytecie Łódzkim. Znaleźli tutaj i bezpieczeństwo, i opiekę. Od miesiąca pracuje z nami kilkudziesięciu naukowców z Ukrainy, którym zapewniliśmy takie same warunki, jakie mają naukowcy polscy, z którymi podzieliliśmy się też z ogromną przyjemnością i będziemy to czynić nadal dodatkową subwencją, ustanawiając konkurs na stypendia dla nich w ramach inicjatywy doskonałości uczelni badawczej. Studiują z nami nowi ukraińscy studenci, dla których stworzyliśmy kierunek studiów w trybie ekspresowym. Również za to dziękuję całej społeczności akademickiej. Inni goście z Ukrainy są u nas słuchaczami na kursach dwujęzykowych, dwujęzycznych. Przecież tak naprawdę to nie jedyna pomoc i ja doskonale o tym wiem, bo rozmawiamy o tym codziennie
działa zespół, który zajmuje się tymi sprawami pod kierunkiem pani kanclerz Kamili Szcześniak. Rozmawiają państwo o tym, działają, przyjmują gości z Ukrainy pod swoje dachy, wspierają, pomagają uporać się z formalnościami. Po prostu są, gdy tego najbardziej potrzeba. W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować naszym władzom samorządowym, szczególnie panu wojewodzie, za pomoc, wsparcie dla Uniwersytetu Łódzkiego w tych bardzo trudnych momentach. Mając nadzieję, że wojna na Ukrainie skończy się jak najszybciej, trzeba jasno podkreślić, że nasza społeczność Uniwersytetu Łódzkiego zdała kolejny egzamin celująco. To był egzamin praktyczny, egzamin z humanistyki. Szanowni Państwo, tak, możemy z dumą spoglądać w naszą przeszłość, na wolną Wszechnicę Polską, założoną w Łodzi w 1928 roku, na początki uniwersytetu, na rektorów Wiwegera i naszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego Kotarbińskiego. Zdaliśmy zatem również egzamin z teraźniejszości. Myślę o tym, o czym wspomniałam przed chwilą. Ale szanowni Państwo, sądzę, że teraz możemy być również dumni, możemy z dumą spoglądać na naszą przyszłość. Dzisiaj z ogromną przyjemnością i niekłamaną satysfakcją chciałabym oficjalnie przekazać Państwu, że Uniwersytet Łódzki dołącza do European University of Post-Industrial Cities, UNIC, jednej z sieci uniwersytetów europejskich. Oficjalnie odbierzemy nominację w czerwcu. Będziemy tam z panem rektorem Boguckim na spotkaniu wszystkich członków tej sieci, tego konsorcjum w Uniwersytecie w Oulu w Finlandii. I to jest dla nas bardzo ważne, dla nas wszystkich, proszę Państwa. Dzięki obecności w UNIC Uniwersytet Łódzki wkracza w nową erę funkcjonowania i uprawiania nauki, wymiany akademickiej. Na niej nam bardzo zależy, umiędzynarodowienia pracy i kształcenia. Nasi studenci będą mieli do wyboru, można powiedzieć na co dzień, także uczestniczenie w zajęciach w Bochum, Malmö, Cork, w Rotterdamie, Zagrzebiu, Bilbao, Kodź, Oulu, czy właśnie Liège, gdzie kształcił się profesor Wiweger. Ta historia potrafi także zataczać piękne koła. Jakość badań naukowych i kształcenia wejdzie na nowy poziom, co mam nadzieję przełoży się również na naszą pozycję wśród uniwersytetów klasycznych w Europie. Uniwersytet Łódzki od dawna starał się zostać częścią jednej z europejskich sieci uniwersytetów i bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę to ogłosić. Właśnie dzisiaj w momencie niełatwym dla jedności Europy, także wobec toczącej się wojny. Z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego życzę Państwu, życzę całej społeczności akademickiej wszystkiego dobrego, wszystkiego co najlepsze. Naszym ukraińskim przyjaciołom życzę, żebyśmy jak najszybciej mogli spotkać się w ich bezpiecznej, wyzwolonej ojczyźnie, otworzyć nowy rozdział naszej współpracy. Szanowni Państwo, zawsze prawda i wolność. Veritas et libertas. Dziękuję Państwu.